Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, co to znaczy widzieć, zobaczyć, patrzeć i oglądać. Nauczycie się, jaka jest różnica między tymi słowami. W tej lekcji będę mówić po polsku, ale pamiętajcie, że dostępne są zawsze polskie i angielskie napisy. Możecie je włączyć na YouTubie. Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że chcecie uczyć się polskiego na serio. Dlatego zapraszam Was na kursy online do mojej szkoły. Jestem bardzo dumna z feedbacku, jaki dostaję od uczniów na temat nauczycielek. Pracują ze mną naprawdę fantastyczne nauczycielki. Żeby zapisać się na kurs, kliknij link w opisie filmu i skontaktuj się ze mną. A czy wiecie, że na mojej stronie są bezpłatne lekcje wideo, których nie ma na YouTubie? Do każdej lekcji są ćwiczenia. Bezpłatne lekcje i ćwiczenia są dostępne w sekcji Member Area na mojej stronie polishwithdorota.pl. Nie musicie nic płacić, musicie się tylko zalogować. A teraz zaczynamy lekcję o czasownikach widzieć, zobaczyć, patrzeć i oglądać. Pierwszy będzie czasownik widzieć. Co to znaczy? Jeśli mam zdrowe oczy, to mogę widzieć. Kiedy mam zamknięte oczy, to ja nic nie widzę. A teraz widzę okno, widzę lampę, widzę aparat. Posłuchajcie kilku przykładów z czasownikiem widzieć. On nie widzi dobrze bez okularów. Kiedy kupi sobie okulary, będzie w końcu dobrze widzieć. Widzisz tego wysokiego faceta? To mój brat. Facet to nieformalne słowo, które znaczy mężczyzna. W sobotę byłam w kinie i widziałam Karolinę. Dialog. O, pada deszcz? No, mówiłam, że będzie padać. Widzisz? Czasownik widzieć to po angielsku to see. Zobaczyć też po angielsku znaczy to see, ale używamy tego czasownika w innych strukturach. Najpierw posłuchajcie przykładów. Chciałam iść na spacer, ale zobaczyłam, że pada deszcz, więc zostałam w domu. Może pójdziemy do kina? Zaraz zobaczę, co dzisiaj grają. Skończyłam już ten projekt. Możesz zobaczyć? Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda, kiedy będziemy na urlopie. No, zobaczymy. Zobaczyć to jest czasownik dokonany. Czasownik w aspekcie dokonanym. Jego wersja niedokonana to widzieć. Tak, te czasowniki są bardzo różne, ale znaczą to samo. Czasownika zobaczyć używamy w czasie przeszłym, zobaczyłam, zobaczyłem i w czasie przyszłym zobaczę. W czasie teraźniejszym
też możemy używać tego czasownika, ale tylko kiedy to jest drugi czasownik. Co to znaczy? Na przykład chcę zobaczyć, możesz zobaczyć, musimy zobaczyć. A czasownika widzieć możemy używać w każdym czasie. Widziałam, widziałem, to czas przeszły, widzę, to czas teraźniejszy i będę widzieć, to czas przyszły. Jeśli nie wiecie, co to znaczy aspekt niedokonany i aspekt dokonany, to koniecznie musicie obejrzeć moją lekcję na ten temat. Link będzie tutaj i też w opisie filmu. To jest bardzo ważna kategoria gramatyczna w języku polskim. Musicie obejrzeć tę lekcję. Ale jeszcze na koniec chcę Wam powiedzieć o tym, jaka jest różnica między formami tych czasowników w czasie przeszłym. Jaka jest różnica między widziałem, widziałam i zobaczyłem, zobaczyłam. Posłuchajcie przykładu. Jechałam autobusem i widziałam samochody, ludzi, budynki i nagle zobaczyłam Karolinę. Forma widziałam akcentuje to, że ja miałam po prostu otwarte oczy i widziałam coś, nawet jeśli nie chciałam. Kiedy mam otwarte oczy, to po prostu widzę, jeśli mam zdrowe oczy. A zobaczyłam to znaczy, że ja coś w jakimś jednym momencie zauważyłam. Często mówimy nagle zobaczyłam. Nagle zobaczyłam Karolinę. Gramatycznie te czasowniki łączą się z biernikiem. Jeśli chcesz lepiej mówić po polsku, to zapraszam na bezpłatny test ze mną. Sprawdzę Twój poziom i wybiorę najlepszy kurs online dla Ciebie. Następny czasownik na dzisiaj to patrzeć. Patrzeć to aspekt niedokonany, a popatrzeć to jest aspekt dokonany. Ten czasownik ma jeszcze drugi wariant. Można mówić też patrzyć, popatrzyć. Tam jest Y. Teraz, dzisiaj ja będę używać tej pierwszej wersji patrzeć, popatrzeć, gdzie jest E. Patrzeć to znaczy aktywnie coś obserwować. Po angielsku to jest to look. Posłuchajcie przykładów. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Teraz patrzę w prawo, a teraz patrzę w lewo. Patrzał na nią z miłością. Patrz, ona ma taką samą sukienkę jak ja. Jeśli chcecie powiedzieć po polsku look, to możecie powiedzieć patrz, ale też popatrz. Trzecia wersja to zobacz. Tak, mamy 3 różne wersje, żeby powiedzieć look. Patrz, popatrz, zobacz. Czasami nawet używamy ich razem. Patrz, zobacz, ona ma taką samą sukienkę jak ja. Gramatycznie ten czasownik łączy się też z biernikiem, ale musimy mieć jeszcze na. Patrzeć na. Patrzę na Ciebie. Patrzę na Anię. Ostatni czasownik na dzisiaj to oglądać. Oglądać to aspekt niedokonany, a obejrzeć to jest aspekt dokonany. Oglądać to znaczy na przykład
oglądać film, oglądać serial, oglądać zdjęcia, czyli po angielsku to watch. A oto kilka przykładów. Oglądasz polskie seriale? Oglądaliśmy z babcią stare zdjęcia. Chcę obejrzeć ten film. Jesteśmy zainteresowani tym mieszkaniem. Kiedy możemy je obejrzeć? Ten czasownik też łączy się z biernikiem. Oglądać telewizję, oglądać seriale, oglądać mieszkanie. Podsumowanie. Wiecie już, co to znaczy widzieć, zobaczyć, patrzeć, popatrzeć, oglądać, obejrzeć. Widzieć, zobaczyć, to see. Kiedy mam zdrowe oczy, to ja po prostu widzę. Kiedy ja nie mam soczewek kontaktowych, to niestety nie widzę bardzo dobrze. Patrzeć, popatrzeć, to znaczy aktywnie coś obserwować. Ja teraz patrzę na Was. Oglądać, obejrzeć, to znaczy na przykład oglądać serial albo oglądać telewizję. Wy teraz oglądacie moją lekcję wideo. Jeśli nadal tu jesteś, jeśli nadal oglądasz tę lekcję, to znaczy, że jest ona dla Ciebie praktyczna. Dlatego proszę o wsparcie mojego kanału, żebym mogła robić więcej takich lekcji. Pamiętaj, że na moim kanale nie ma reklam. Najlepiej wesprzesz mój kanał, jeśli kupisz jeden z moich kursów wideo. Pomożesz mi i poprawisz swój polski. Link do moich kursów wideo jest w opisie filmu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do oglądania innych moich lekcji na YouTubie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!